To, co widzicie, to karabinek JP. Mój karabinek JP, którego używam już kilka lat, ale nie on będzie dzisiaj głównym bohaterem, chociaż w tym filmie również wystąpi jako model, a głównym bohaterem będzie to, co znajduje się w tej torebce. A w tej torebce znajduje się sprzęt z firmy TC Gear, który został tested and approved by Target Creators. Żeby było jasne, fajny żarcik, takie mrugnięcie oczkiem, dlatego że TC Gear jest marką wyposażenia do broni chłopaków z Target Creators. To są ich projekty, to jest dla nich wykonywane, bo ja nie mówię, że oni to sami własnoręcznie robią, bo tak nie jest, ale to jest dla nich wykonywane. Oczywiście oni to sobie sami sprawdzają, sami najpierw testują, więc stąd tested and approved by TC, czyli Target Creators. Mają serię tego wyposażenia, pas już widzieliście, dostaliśmy lejek na AR-kę, dostaliśmy lejek do grota, dostaliśmy jeszcze blokadę na kolbę i to chyba tyle, co miałem na ten temat do powiedzenia. Chyba to wszystko. I będziemy Wam to systematycznie pokazywać. Wewnątrz torebki znajduje się druga torebka. Jestem cwany, bo już to otwierałem oczywiście, w której mamy QR-kody. Jeden jest z informacją techniczną, a drugi jest oznaczony TDS. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, nieważne. Wewnątrz torebki znajduje się mała buteleczka z Loctite'em niebieskim, dwa kawałki takiej samą przylepnej gąbeczki, to Wam zaraz pokażę, i kluczyk. Oraz w torebce znajduje się lejek. Jeszcze co do samej torebki, to jest charakterystyczny bardzo element dla sprzętu TC Gear, dlatego że chłopaki pakują w takie torebki różnych rozmiarów wszystko. I to są takie, mi to przypomina trochę torebkę do kawy, dlatego że tu w górnej części jest takie do rozrywania, ale nie musicie tego rozrywać, bo po prostu otwiera się to tak jak zwykłą torebkę strunową, tak? Bardzo ładna, bardzo estetyczna, z fajną naklejką, z oznaczeniem koloru sprzętu w środku. Fajne, bardzo fajny pomysł, szacun. I teraz mamy w środku lejek. To po prostu w znaczący sposób podnosi Waszego skilla, ułatwia wymianę magazynka, skraca czasy, podnosi efektywność itd., itd. Poniekąd jest to racja, ale może bez przesady. Dalej. Zaprojektowany do karabinków rodziny AR-15 ze standardową komorą spustową Mil-Spec. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ja początkowo chciałem sobie tego Magwella założyć nie na JPK, którego używam rzadziej, tylko na PWS-a, którego używam znacznie częściej. I okazało się, że się nie da, dlatego że komora spustowa i komora zamkowa w PWS-ie Mark 111 Mod 2M nie są komorami mil-specowymi. Przy czym mówimy cały czas o cywilnym mil-specu, czyli o wymiarach, bo mil-spec to nie tylko wymiary. W związku z tym nie udało mi się tego tam założyć i pomyślałem, że w takim razie założę to po prostu na JPK. Będzie typowo sportowe, będzie fajniej i tak właśnie zamierzam za chwileczkę zrobić. W każdym razie to, co tu chłopaki piszą o tym dopasowaniu do mil-specowych komór, jest bardzo ważne. Zanim to kupicie, musicie sprawdzić, czy Wasz AR trzyma tak zwanego mil-speca, jeżeli chodzi o wymiary. Kompatybilny z większością magazynków do AR-a, do M4, M16, czyli MacPule G2, G3, Lancery i cała reszta. Wykonany aluminium PA62017 metodą CNC, obróbki skrawaniem. I to widać. Wydawało mi się początkowo, że wykończenie jest anodowaniem twardym typu trzeciego, bo nawet kolorystycznie się zgrywa, ale okazuje się, że nie, gdyż wykończony jest za pomocą pokrycia farbami Cerakote. Szczerze mówiąc, nie wygląda mi to na Cerakota, no ale dobra, napisali, że Cerakotę, to Cerakotę. Co mamy dalej? Masa 50 gramów, gwarancja dożywotnia. I to tyle. I wykonano w Europie. No i teraz co zrobimy? Zamontujemy sobie ten lejek na karabinek JP, mój, JP PRR. Lejek składa się z dwóch zasadniczych części, tak? Składa się z lejka właściwego i z trzymadełka. Taka
nomenklaturę sobie zastosujemy. Więc lejkiem właściwym nazwiemy to, czyli część, którą nasuwamy. To Wam zaraz pokażę. Nasuwamy to na gniazdo magazynka w naszym karabinku oraz docisk, tak, trzymadełko, czy jak to tam nazwaliśmy, dokręcany śrubkami. I teraz, do czego są dwa kawałeczki gąbki, takiej gąbeczki samoprzylepnej, oto to. No to jest do tego, że nakleja się to tutaj, w tym miejscu, jeżeli okaże się, że całość siedzi na karabinku zbyt luźno. I to ma po prostu skasować ten zbędny luz. No i zaraz się przekonamy, jak to wygląda w przypadku mojego JPK. Co ciekawe, nasuwa się to dość oryginalnie, bo nasuwa się to po prostu z tej strony. Tak? Nie próbujcie z tej, nie próbujcie tak, no niby, no ale nie wejdzie, więc to po prostu trzeba wziąć i nasunąć z tej strony. Następnie będę miał z tym problemy jak zwykle, bo będę starał się nie wyjść z kadru, tak? Żebyście widzieli, co tu się dzieje. Łatwiej byłoby to postawić na kolbie i ogarnąć, no ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Skręcimy go wstępnie i zobaczymy, jak skurkowany będzie tam siedział. Dobra, jedna śruba załapała. Wiecie co? Mam niejasne wrażenie, że w przypadku JPK może nie być konieczne użycie tej gąbeczki. Szczerze mówiąc. Mam zestaw śrubokrętów. Mógłbym to zrobić śrubokrętami oczywiście, ale wiecie, no chcę wykorzystać to, co daje nam to, co dają nam chłopaki z TC Gear, no, żeby nie... Po to dali ten kluczyk, tego imbusika, żeby go wykorzystać. No to go wykorzystajmy. Chociaż nie przeczę, zwykłym kluczem byłoby wygodniej. Nie ma sensu chyba tego na siłę jakoś bardzo mocno dokręcać. Z tego się nie strzela. Z drugiej strony pamiętajmy, że śruba jest stalowa, a pracuje w aluminiowej części i przegięcie może się skończyć tym, że zerwiecie gwint i już tego nie dokręcicie. Nie no, kurna siedzi jak przymurowane, zero ruchów. Nie zakładam na razie tych gąbeczek. Tak wiem, że powinienem zastosować Loctite'a, ale umówmy się tak, że ja sobie tego poużywam i zobaczę, jak się będzie rozkręcać, to po prostu wjadę tam z tym Loctite'em i zrobię porządek. No. Miejmy nadzieję, że nie będzie. A jak będzie, to się to poprawi. No i widzicie, tak? Zobaczcie, wygląda... Mi się podoba, mi się podoba, trochę przekombinowany, mi się podoba, ale ja wiem, że nie wszystkim się to będzie mogło podobać, bo to dodało trochę tutaj z przodu, tak? To jest tylko 50 gramów, ale mówię o wyglądzie, że on się zrobił taki już, taki mocno sportowy wygląd ma, tak? Tak jak te strzelby takie magazynkowe z tym potwornie wielkim właśnie gniazdem magazynka. No ale dobra, umówmy się, ten JPK to jest karabinek pod sport zrobiony głównie, przynajmniej ja go tak używam. Zobaczcie, jaki ogromny zrobił się teraz lejek, jak łatwo będzie trafić magazynkiem w gniazdo po prostu, no. Muszę przyznać, że nie, mi się podoba. No mi się bez dwóch zdań podoba. Sprawdzam, czy to się jeszcze tam rusza, czy się nie rusza, ale się nie rusza. Dobra, zobaczymy, zabierzemy go na strzelnicę i zobaczymy na szybko, jak się tam magazynek wsuwa w to gniazdo z założonym lejkiem od od TC Gear. No to jesteśmy, tak? Będzie bez strzelania. Nie wziąłem kulek dzisiaj do 2.2.3, bo kręcimy coś zupełnie innego i to jest przy okazji, ale mamy ze sobą mojego JPK, na którego założyłem, już nie pokazuj tego, tak,
Magwell od TC Gear. On się nazywa... Czekaj, do grota był Spear, a ten ma jakąś swoją nazwę. Zapomniałem. Blade? W każdym razie jest. Fajny lejek. Zobaczcie, jak się powiększyło gniazdo. Tak jak Wam pokazywałem i tak jak Wam mówiłem, nie zastosowałem ani tej podkładki, tej dystansowej, bo to siedzi tak mocno, że tu uznałem, że po prostu nie ma sensu. Może coś źle zrobiłem, ale to łasuch mnie najwyżej poprawi. I nie zastosowałem Loctite'a na tych śrubach. Na razie postrzelam bez, jeżeli zobaczę, że mi się coś luzuje, no to po prostu włożę Loctite'a, tak? No i jak to działa? No to się działa jak lejek po prostu, tak? Tyle, że teraz to można zrobić prawie bezwzrokowo, bo w AR-ze, nawet tu, gdzie to gniazdo w tym JPEG-u, no jednak jest mocniej podcięte jak w standardowym AR-ze, to jednak w to gniazdo magazynka trzeba jakoś tam trafić, tak? Więc oczywiście pozycja robocza, pyk i wkładamy. I to wchodzi wszystko pięknie, ładnie, tylko że dzięki temu ja na dobrą sprawę mogę się tam w ogóle nie patrzeć, bo po prostu, abym trafił w obręb magazynka, gniazda magazynka i to wejdzie. Czyli tak, stoję sobie, strzelam, skończyła mi się amunicja, wypinam magazynek, pyk, zrzucam suwadło. No nie zrzuciłem, bo nie było odciągnięte, ale możemy odciągnąć jeszcze raz, tak. Strzelam, koniec amunicji, wymieniam. Widzieliście? No, nie wiem, czy widzieliście. Mam okulary, to może tego za dobrze nie widać, ale generalnie powiem Wam tak. Patrzę cały czas w celownik, zrzucam magazynek, sięgam po kolejne, pyk. To działa. Naprawdę. To jest pierwszy Magwell, jaki założyłem. Trochę sobie w domu poćwiczyłem na sucho. Co tak? Macham ręką, bo mnie mucha atakuje. Muchy ci się pscą na nosie, jak było w tym, w Igraszkach z diabłem. Pierwszy mój Magwell. Założyłem go sobie. Dziękuję chłopakom z Targets Creators. Powachlowałem trochę w domu. Nie dużo, bo nie dużo. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to działa. I powiem Wam, że działa. Że naprawdę działa. Bo trafienie w gniazdo magazynka, zobaczcie, pod takim kątem nawet jak go będziecie wbijać, to on się tam wbije. Dzięki temu, że trafi tutaj na tę krawędź lejka, to on się po prostu wsunie do gniazda magazynka. Fajne, ładnie zrobione. Nie każdemu się to spodoba, tak? Nie każdemu się to spodoba. Zobaczycie, jak wygląda na grocie. No, z grota zrobił się już po prostu Robocop. Tutaj też jest takie robokopowate, no bo zakłóca to trochę ten design komory spustowej przez ten klocek aluminium. Ładnie zrobiony, fajnie zaprojektowany, ale nie każdemu się to będzie podobać. No i niestety cena, którą właśnie widzicie na ekranie, a która niestety nie jest raczej z gatunków niskich. No ale tak to bywa. Strzelectwo nie jest tanim hobby, tak? Wszyscy to wiemy. Wszystko do strzelania musi kosztować miliony, bo inaczej na pewno się do tego strzelania nie nadaje. I to tyle o lejku z firmy TC Gear. Dziękuję jeszcze raz Łasuchowi i chłopakom z Targets Creators za dostarczenie tego lejka. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za lajki, suby, komenty, za szerowanie naszych filmów, za wspieranie nas w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcam. I do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnym filmie.